Cześć, siemaneczko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj kolejna seria narzędzi akumulatorowych marki Parkside na akumulator X20V Team. Tutaj mamy takie nowe logo jakby tej marki. Jest to akumulatorowy wkrętak przeznaczony do materiałów stosowanych do suchej zabudowy, takich jak płyty kartonowo-gipsowe lub płyty z twardej pianki. Możliwość poszerzenia o nasadkę magazynującą PMA55A1 dla większej efektywności. Czyli możemy podłączyć taki magazynek z wkrętami pewnie i żeby szybko wykonywać daną pracę. Standardowa walizka, jak przy tych narzędziach wszystkich zielonych. I w środku mamy instrukcję obsługi, 1 bit. I oczywiście samo narzędzie. Możemy przyjrzeć się z bliska, jak jest wykonane, czy są jakieś nadlewki, uchwyt ergonomiczny, dobrze się trzyma w dłoni, gumowany. Tą głowicę możemy odkręcić. Lewo, prawo, blokadę i również pracę ciągłą możemy mieć. Dodatkowo tutaj mamy uchwyt do paska i otwieracz. I po prostu mamy taki bit, taką przedłużkę do bitów. I w to wkładamy po prostu nasze bity. Tu jest taka kuleczka i ona po prostu zaskakuje pewnie tutaj w to miejsce wycięcie. Także jak wkładamy to musimy i tak właśnie w ten sposób. Dosyć mocno to siedzi w tym gnieździe, w tym uchwycie. Jakie parametry posiada, zaraz sprawdzimy. No i teraz mamy odpowiednią właśnie głębokość tego bita. Parametry jakie posiada to urządzenie, no to jedynie mogę Wam na razie przeczytać. To jest od 0 do 4000 obrotów na minutę, regulowany tutaj w wyłączniku. Maksymalny moment obrotowy 15 Nm. Uchwyt narzędziowy 1/4. No i w zestawie mamy bit do wkręcania, tuleja dobijająca. Krętarka do elementów suchej zabudowy jest wyposażona w sprzęgło, które w momencie osiągnięcia wybranej wstępnie głębokości wkręcania rozłącza napęd od wrzeciona roboczego. Sprawdźmy, ile teraz waży bez akumulatora to narzędzie z bitem. To jest 1 kg 124 g. Podłączymy 2 amperogodziny. Jeden kg 552 g. Teraz damy 4 amperogodziny. 1 kg 823 g. Także przy 4 amperogodzinach już czuć tą wagę. Już na pewno przy jakiejś dużej ilości pracy i dużej ilości wkrętów to na pewno ręka nam się zmęczy szybciej. Jeżeli chodzi o 2 amperogodziny, no to czuć od razu, że jest to urządzenie lżejsze. Tutaj dodam, że jest bardzo fajnie wyprofilowany ten uchwyt, gumowany i bardzo dobrze właśnie trzymać w ten sposób rękę przy takiej wkrętarce, bo jeżeli tak będziemy trzymać, to po prostu nam tutaj się to wszystko rusza, drga, a w ten sposób
idealnie się trzyma. Tu jest taka wąska budowa tego narzędzia i po prostu dużo lepiej nam się będzie pracowało. Kręcimy taki wkręt, taki typowy do drewna. Tutaj mamy regulację, jeszcze możemy sobie po prostu regulować, jak głęboko nam się ta główka tego wkręta będzie zagłębiać. Na początek wkręcimy taki wkręcik do drewna i wkręcimy je do takich listew. Później damy troszkę dłuższy wkręt. Zobaczymy, jak ona sobie po prostu radzi. Ona posiada 15 Nm. Konstrukcja do ścianek działowych nie musi być z profili metalowych. Może być również konstrukcja drewniana. Jeżeli uruchomimy, to po prostu się to nie kręci, tylko sam silnik. Regulacja obrotów w wyłączniku. Bardzo szybko wkręcone. Teraz damy taki dłuższy wkręt. Prawie przejdzie nam na wylot. Jeżeli chodzi o karton gips, to po prostu będzie wchodzić jak w masło, jeżeli wchodzi w drewno w ten sposób. Także 4 Ah to na pewno będzie za duży akumulator ze względu na swoją wagę, a 2 Ah moim zdaniem jest wystarczające. Po prostu będziemy częściej ładować ten akumulator przy jakiejś dłuższej ilości, ale po prostu ręka nam się nie będzie tak męczyć szybko jak przy 4. Jeszcze sprawdzę, co to za sprzęgło się włącza przy dociśnięciu do końca. Teraz nam tutaj dobiło troszeczkę poniżej, około milimetra, czyli to jest właśnie taka dobra głębokość, bo później ładnie to możemy zaszpachlować. Nie jest na zero jakby, jak to się mówi, ale jak już trafiło na opór, to narzędzie się wyłącza samo, automatycznie. Ciekawi mnie jeszcze ten magazynek, który tutaj do tego modelu jest gdzieś dostępny. Przynajmniej tak pisze w instrukcji. Ale fajna sprawa, bardzo pomocna przy takich pracach, robiąc sobie ścianki działowe do suchej zabudowy. Przy zaciśnięciu do końca tej głowicy, to ten wkręt nam tutaj wchodzi całkowicie. Ten dźwięk taki, co się wydaje, że po prostu to jest udar, to jest nic innego jak to połączenie tego napędu z tym elementem, z tą głowicą, z bitem. Po prostu ścierają się te elementy tam łączące, także to nie jest za bardzo korzystne, dlatego że po prostu one się będą po prostu zużywać. I bez po prostu tej części to widzimy jaka destrukcja, deseczka od razu tu pękła. I tu jeszcze mamy bita, którego też wyjmujemy, ta kuleczka go trzyma. Z tym, że trzeba uważać, żeby tu kuleczka nie wypadła. Tu jest taka jedna kuleczka, a z tej strony druga, która właśnie wypadła. No tutaj mam tą kuleczkę, a po rozkręceniu tu już sprężyna działa, właśnie która odpycha nam tego bita. Tu jest ta sprężynka i widzimy właśnie to sprzęgło. Tutaj ten element łączy się właśnie z tą częścią.
Ta sprężynka jest w tym miejscu. Gdy naciskamy tego bita, to następuje po prostu załączenie. Tak, to sprężynka nam to odpycha. No i tak to wygląda. Także tyle na dzisiaj z budowy tego urządzenia i mniej więcej jak to działa, ale jak długo to będzie działać, to przy pewnych pracach, które będę wykonywał w niedługim czasie, to po prostu pokażę, jak sama praca, wkręcanie tym urządzeniem wygląda i czy można będzie być po prostu zadowolonym z tego narzędzia. Siemanko, cześć. Jeszcze jak już tyle wyciągnąłem, to zobaczcie, tutaj mamy napęd od silnika i ta część, to sprzęgiełko, tutaj ma jeszcze taką podkładkę, drugą taką blaszaną i tutaj mamy cały ten mechanizm napędowy.